Route de Grande de Alpe. Przepiękna górska droga pełna serpentyn we Francji. Łączy lazurowe wybrzeże Nicée z jeziorem genewskim, z Genewą. Pełna serpentyn, przełęczy i dolin. Jest około 20 przełęczy do pokonania. Robi wrażenie. Na trasie naliczyłem 17 przełęczy, a ja pokażę Wam odcinek pomiędzy Genewą a Brionconem. I co ciekawe, we wszystkich niemalże przewodnikach pisze, że ta trasa została stworzona, żeby cały świat podziwiał francuskie Alpy. Wydaje mi się, że im się to udało. Ta malownicza trasa rozpoczyna się w cytrynowej stolicy Menton na Rywierze Francuskiej, z pewnością jednym z najpiękniejszych miast we Francji, i wspina się przez liczne przełęcze, w tym Col de la Bonnette i Col de Iseren. Najwyższe i drugie co do wysokości brukowane drogi w Alpach, kończące się w Thonen, Les Bains, nad brzegiem Lac Léman. Klasyczna trasa obejmuje 17 przełęczy alpejskich, ale z biegiem lat oddano odgałęzienia, by stworzyć trasę obejmującą do 23 przełęczy górskich, w zależności od tego, który objazd wybierzesz. Brzmi super. A jest to trasa z północy na południe albo z południa na północ, w zależności w którą stronę będziesz miał ochotę i możliwość jechać. A musisz pamiętać też, że część trasy jest otwarta tylko i wyłącznie w sezonie letnim. No szczególnie chodzi o przełęcze. Niektóre przełęcze są całoroczne, ale niektóre nie i można się rozczarować dojeżdżając do szlabanu. Ja powiem tylko tyle, że zabierz ze sobą kamerę albo dobry aparat, dlatego że ten czas, który poświęcisz na tą trasę, na zwiedzanie tej trasy, na te widoki, będzie za krótki, a widoki są tak piękne, że po prostu będziesz chciał zabrać je ze sobą do domu. A dlaczego tak jest? A między innymi dlatego, że nie ma wiatraków, które szpecą teren, nie ma linii energetycznych wysokiego napięcia, jest to po prostu zminimalizowane. Widać, że że nie chcieliśmy tam ingerować w tą naturę, żebyśmy ją mogli poznać taką, jaką została stworzona i toczy się przez miliony lat. Cała trasa jest w pełni otwarta od początku czerwca do końca października, ale z reguły jest to już od początku maja, gdy są sprzyjające warunki. Jeśli planujesz przejechać tą trasę na początku czerwca i od połowy października, to miej oko na pogodę, ponieważ w górach pogoda może się szybko zmieniać i być nieprzewidywalna w sezonach pobocznych. Faktem w górach pogoda bardzo zmienna jest, a drogi też przy przełęczach są bardzo ciasne, są to ciasne serpentyny. Z reguły na tej trasie nie ma barierek ochronnych i pasażer, który siedzi z kolei z boku, ma wrażenie, że wisi nad przepaścią. No ja sam doświadczyłem czegoś takiego, widząc jak moja pasażerka, myślałem, że po prostu zgniecie klamkę w drzwiach auta. Była po prostu przerażona. A sama 902 ma niektóre odcinki bardzo niebezpieczne, ze względu na to, że nawierzchnia potrafi być po prostu bardzo śliska i gdy zjeżdżamy z kolei w dół, możemy przegrzać hamulce, i widać to po prostu po ścianach, które są oznaczone jako ściany śmierci, wiszą na nich trofea. Są odcinki bardzo niebezpieczne i naprawdę trzeba uważać. A ponieważ większość trasy przebiega też przez pogranicze
francusko-szwajcarskie, to po drodze będziemy mieli też do zwiedzenia, do obejrzenia sporo fortów. Oczywiście artyleryjskich. Są to forty twierdze. Najniżej położona przełęcz to około 700 metrów, a najwyżej położona przełęcz to około 3000 metrów. I jedną z takich twierdz będzie na przykład Briancon, który składa się z niższego miasta i górnej twierdzy, albo twierdzę Mont Agaisen. Briancon to malownicze miasteczko znane z dobrze zachowanych fortyfikacji Briancon, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warto odwiedzić takie miejsca jak Fort de Troyes-Tetes, Fort de Randoliet, Fort de Château i Fort Saletes. 4 forty w jednym miejscu. Ale tyle o Briancon, bo o Briancon zrobimy osobny film. I tak wszystko w jednym miejscu. Na przykład z Briancon do Valseny, które już znamy, przecina przez 4 przełęcze. Trasa przebiega przez 4 przełęcze. Jest to przełęcz Lauteret, Galibiet, telegraficzna, telegrafik oraz Valoire. 4 przełęcze po prostu w jednym kierunku do Valseny. Coś pięknego. A co ciekawe, przełęcz Col du Galibier przebiega na wysokości 2642 metry. Jest to wysoko, ale odbywają się tutaj też zawody kolarskie Tour de France i jest to też jedna z wyżej utwardzonych dróg we Francji. Col du Galibier. 8. co do wielkości i wysokości utwardzona droga w Alpach i często najwyższy punkt wyścigu kolarskiego Tour de France. Osiąga wysokość 2642 metrów nad poziomem morza. I właśnie dojechaliśmy do tunelu, który jest wahadłowy. Możemy pojechać w jednym kierunku tylko wtedy, gdy będziemy mieli zielone światło, a jest na szczycie 2556 metrów i gdy tunel został zamknięty do renowacji, musiano poprowadzić drogę wyżej przez szczyt, około 300 metrów wyżej. A w tej chwili tunel już jest z powrotem otwarty i można po prostu wybrać drogę alternatywną. Albo jedziemy przez tunel, albo udajemy się wyżej na szczyt. A przełęcz i tunel Galibier położony jest między 2 masywami Arvan-Villards i des Carres. A lokalną specjalnością jest serowe fondue. Niedaleko znajduje się także przełęcz Boneta, Col de la Boneta, przy szczycie Boneta. I jest to najwyżej położona w Europie droga górska. Droga wije się wokół szczytu Boneta na 2800 metrach. Od XIX wieku budowano większość przejść przełęczowych. Chodzi po prostu o drogi, żeby to były drogi utwardzone, a nie ścieżki. I od tamtego czasu została promowana jako Route de Grandes, czyli droga istnieje już ponad 100 lat. A z czego to też wynika? Masyw górski jest usytuowany w doliny ze wschodu na zachód, a z kolei przełęcze drogi przebiegają z północy na południe bądź odwrotnie. Dlatego na tej trasie jest tak dużo przełęczy i dlatego właśnie ta trasa jest tak bardziej malownicza i jest to najpiękniejsza droga na świecie. I co jeszcze ciekawego? Ponieważ większość trasy biegnie obrzeżem, pograniczem włosko-szwajcarskim, to bardzo dużo dróg na tej trasie miało znaczenie strategicznych i nie było umieszczonych na mapach. Były po prostu tajne. Były to drogi
ewakuacyjne czy zaopatrzenie fortów i dopiero w latach 70. całość została odtajniona i udostępniona do ruchu turystycznego. Myślę, że jedną z takich przyczyn odtajnienia był m.in. traktat Schengen o bezwizowym przemieszczaniu się po Europie. A jednostki wojskowe, pomimo tego, że ich nie widać, to jednak mimo wszystko w dalszym ciągu są i wcale nie musi być stać żołnierz, wystarczy, że będzie po prostu kamera. No tak, zwyczajnie, technologia, świat idzie do przodu. A ta część drogi, którą Wam przedstawiam, to Alpy wysokie. A od Briancona w kierunku na Grenoble odchodzi Villard de Arènes. Też trasa bardzo widowiskowa, ciągnąca, wijąca się krawędzią zboczy. Jest to masyw de Écrins. Villard de Arènes jest dostępny zimą i jak to górskie drogi latem robią wrażenie, ale zimą, gdy są przykryte białym puchem, jeszcze większe. Są tutaj bardzo dobre warunki dla paralotni i paralotniarzy jest bardzo duży. Latające skrzydła, no super. Bo nie tylko z buta, ale jeszcze z lotu ptaka. A więc podsumujmy. Trasa des Grandes Alpes składa się z kilkunastu dróg, około 20. I jedną z nich jest N902, którą właśnie widzicie na filmie. Trasa składa się też z 19 bądź 23 przełęczy. Najwyżej położona droga jest na 2800 metrów i biegnie w kształcie łzy dookoła szczytu. A cała trasa to odcinek około 750 km, w zależności jaką trasą pojedziemy, bądź 650 czy 680 i przebiega od Nicei do Genewy, czyli od Lazurowego Wybrzeża do Jeziora Genewskiego w Szwajcarii. Niższa przemęcz to około 700 metrów, a najwyższa 2800. Morze, a tym bardziej góry zawsze ładują pozytywną energią, ale nie wiem czemu zawsze tutaj lubię wracać. Może ten film Was zainspiruje, gdzie albo którędy wybrać się na wakacje. Miłego oglądania, cześć!